pamiętajcie, nie ma innej planety jak planeta Ziemia, o którą wszyscy powinniśmy dbać. A na mapie Clean Up the World światowej Wągrowiec zapisuje się złotymi zgłoskami za to, że zechciał z nami w tym finale uczestniczyć. I za to panu burmistrzowi przekazuję sztabową flagę, którą na świecie otrzymują te miasta i te gminy, które zapisują się złotymi zgłoskami w Księdze Ekologii. Brawa dla Wągrowca, brawa dla was, kochani mieszkańcy, że zechcieliście nas gościć. Panie burmistrzu, jak pan to odbiera, taką akcję, jak dzisiaj? Bo w Wągrowcu pierwszy raz jest Fundacja Nasza Ziemia, Sprzątanie Świata i Perfect Diver. Sprzątamy co roku. To nie jest tak, że Wiemy. obudziliśmy się w tym roku i zrobiliśmy tą akcję wspólnie z Wami. Natomiast w takiej skali, ze sprzątaniem dna jeziora, to po raz pierwszy i naprawdę to jest satysfakcja i niesatysfakcja. Satysfakcja, że udało się tak wiele rzeczy wyciągnąć, a niestety jest smutna rzecz, że te rzeczy właśnie tam były. Przypuszczam, że jest ich jeszcze dużo więcej. Mogę przyznać, że są. No, Możemy robić od razu drugą akcję. Także umawiamy się? Kiedy? Jesteśmy otwarci. Wągrowiec jest otwarty 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zapraszamy. Jak Wam tylko pasuje, całą infrastrukturę z prądem, z tymi rzeczami, które są Wam potrzebne. Super, sprężarka. Udostępniamy w każdym momencie. Jesteśmy na każdym programie. To świetnie. To jest bardzo fajne takie otwarcie władz miasta na to, żeby coś takiego robić, bo nie zawsze tak jest, muszę powiedzieć. Trochę po tych akcjach jeżdżę i różnie to bywa. Czy my mamy to jezioro, które jest u nas w centrum miasta, to jest dla nas szczęście, ale to jest równocześnie nieszczęście dla tego jeziora. Gdyby ono było gdzieś poza takim organizmem miejskim jak Wągrowiec, który jest jednak tylko średniej wielkości miasta, 25 000 mieszkańców to już trochę jest. Gdyby ono było normalnie poza obrębem naszego miasta, byłoby na pewno dużo prostsze, dużo czystsze, to życie tam by nie było w ten sposób zapaskudzono, jak widzimy, że jest. No niestety, wszystko to jest wina ludzi. To prawda. Inna i to Ludzie lubią robić dzikie utopiska. Tak. No wyrzuci butelkę, kto dalej? Nikt tej butelki nie widzi, tylko nurek. Każdy z nas w swoim sumieniu może sobie się rozliczyć, na ile się przyłoży do tego, żebyście wy mieli co robić. No jest to w ogóle fajne, bo nurkowanie to nie tylko fan, radość, ale też możemy być narzędziem. Przyjemność, pożyteczność. Tak jest, dokładnie. Tak, trzymam kciuki, bardzo serdecznie Wam dziękuję, bo to no my nie mamy takich sił i środków, jak wy wspomniecie, jakie wy jesteście w stanie mobilizować. Bez Was tej akcji nie było. No to nie są śmieci, które są sprzed roku, sprzed dwóch, to wielokrotnie są śmieci, które są 50 lat. Zgadza się. Są i świeże śmieci, i jest bardzo dużo właśnie takich śmieci już starych. I bez Was nie byłoby szansy, żeby to wyciągnąć. I mam nadzieję, że wyciągając te śmieci, nie robimy tylko miejsca na kolejne. Po prostu wyciągając te śmieci, już zostawiamy to jezioro bardziej swobodne. Znaczy mamy nadzieję wraz z Fundacją Nasza Ziemia, że tego typu akcje tak mocno nagłośnione właśnie razem z miastem, z gminą i tak dalej, mają bardzo duży wymiar edukacyjny. I my na to mocno stawiamy, żeby pokazać, że można te śmieci zbierać i można się odpowiednio zachowywać. Ja na to liczę. Ja liczę na to, że jak zrobimy te zdjęcia, wszystkich rzeczy, które zabraliśmy, zaczniemy je publikować, zaczniemy ludziom pokazywać, to tworzymy informację, że to, co nas otacza, to nie ginie. To, co rzucimy pod taflę wody, to nie znaczy, że to nie zginęło. Tam nadal jest. Ktoś to kiedyś będzie. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Łukasz, spodziewałeś się tego? Tak, tutaj tak. Niestety przy wcześniejszych nurkowaniach, jak wchodziliśmy pod wodę, to widzieliśmy, że coś jest. To nie było wtedy możliwości wydobycia. 1,5 godziny, 36 nurków, prawie tam. Kilka tam przyjechało. No. Dobrze, że się udało wyciągnąć. Chociaż to jeszcze nie jest wszystko. Znaczy, szczerze mówiąc, moglibyśmy wejść teraz jeszcze raz i podejrzewam, że byłoby podobnie. Jest tutaj taka tak. ilość śmieci. Przez kilka lat pewnie trzeba by regularnie sprzątać, to może coś by się oczyściło. Już jest postęp, że chociaż to jest. No to super. Dzięki wielkie. No, dzięki wielkie, bo ty się pomaga przyczyniłeś tutaj. Jak daleko jest z do Wągrowca? Około 50 km. Byliśmy tu w ciągu godziny. Ilu was przyjechało z Płetwala? 7. 7. Płetwal, Centrum Nurkowe Poznań. Dokładnie. Prowadzicie Macie go? Jurosz, absolutnie.
naszego Pozdrawiamy. Maćka, ponieważ przyjechaliśmy z Chorwacji. Maciek jest masakrycznie chory na zapalenie ucha, także pozdrawiamy Maćka, żeby się czuł lepiej. Dużo śmieci? Oj, dużo. W sumie ty płynąłeś przez godzinę samemu, wyciągnąłeś 5 worków, my znaleźliśmy a tutaj jakieś cegły, a tutaj buty, a tutaj pełno puszek. Zdecydowanie dużo. No ilość prawie tona to jest kosmos, nie? Ale przyznam, że bawiliśmy się naprawdę niesamowicie, bo to jest taki rodzaj stanowiska archeologicznego, tyle że artefakty są młodsze. Zabawa naprawdę była przednia. Czyli na następnej akcji będzie przez Was. Absolutnie. Zdecydowanie. Dzięki bardzo. Kolejna edycja, nie przepuszczamy takich akcji. Ale widzę zmianę. Tak, słuchacze o tej edycji, w Piance jednak jest zimno. Temperatura wody nie była taka straszna w porównaniu z tym, co znaleźliśmy pod wodą. Właśnie, a co pod wodą? Dramat? No dramat. Niestety najwięcej chyba butelek i to takich jeszcze połamanych, więc jeśli ktoś się tutaj kąpie i stanie nogą, no to jest rozcięta stopa murowana, także dużo puszek, butelek, filiżanka jedna, Wow, macie? także mamy... Chińska porcelana, czy jakaś Rosenthal? No, nie miałam czasu pod wodą sprawdzić, także no ale wzięłam oczywiście do worka. Bardzo dużo śmieci, szkoda, że tak mało czasu i za mało notków, powinno być Prawie więcej. 40. Powinno być więcej. 40 to i tak jest dobra liczba, ale w przyszłej, za rok, na przyszłą edycję oczekujemy Was więcej, bo jest tyle śmieci pod wodą, że ktoś to musi posprzątać. Łukasz, podejrzewam, że Ty masz najdalej do Wągrowca. Skąd przyjechałeś? Przyjechałem z Warszawy, jakiś pod Piaseczką. Ile często jechaliście? Jechaliśmy, bo jechaliśmy... Dobra, nie mówimy, bo nie jechałeś szybko. Nie. Dlaczego dzisiaj nie robiłeś zdjęć? Nie robiłem zdjęć, ponieważ przewidziałem, że wizura będzie naprawdę bajeczna i nie pomyliłem się. Zresztą jednak chcieliśmy się poświęcić bardziej do sprzątania, bo jednak to jest ważniejsze nieco niż takie swoje fotograficzne ego. No i opłaciło się, bo mieliśmy w sumie prawie 25 kg śmieci we dwójkę, więc myślę, że w miarę niezły wynik, co jest jednocześnie przerażające, no bo tyle śmieci... 30 minut nurkowania, Dokładnie. 2 worki śmieci. Dokładnie, a naprawdę sporo wymieniliśmy, po prostu nie było widać tą wizurę. Ale warto było przyjechać, takie akcje naprawdę są świetne, więc polecam wszystkim. I jeszcze dodam, że Łukasz ma fajną żabkę. Przepięknie. Dzięki Łukasz. Dzięki. Beata Wójcicka, prezes Fundacji Nasza Ziemia, przyjechała do Wągrowca. Przyjechałam do Wągrowca i wyobraźcie sobie, przywitał nas pochmurny poranek, pochmurny i zimny poranek. W czasie akcji wspaniałych 40 nurków świeciło nam cały czas słońce i teraz, kiedy się już pakujemy, z powrotem jest deszcz. Cóż, jesień, ale wyniki znakomite. Tam Grzegorz się przepycha. Też chciał coś powiedzieć, ale nie wzięliśmy go po prostu. Moim zdaniem zabrakło Grzegorzowi słów, ponieważ te ponad tona zebranych śmieci i co najmniej 900 kg Ponad z dna, 950. ponad 950 Blisko tona. z dna Jeziora Durowskiego, to jest absolutny rekord. Ciężko go będzie powiedzieć. I ciężko go będzie pobić. Ale dla mnie chyba skarbami były jak zwykle telefon komórkowy i stary zegarek. Zakładam, że nikt intencjonalnie tych śmieci nie wyrzucił, ale z drugiej strony proszę Was bardzo, pamiętajcie, to jest śmieć, którego bez nurków samo jezioro nie wyciągnie na brzeg, a chyba najbardziej szkodzi. Ja dodam, że bardzo dużo było tego szkła takiego, nie że butelka wrzucona, tylko pobita. I Tak. to w takich miejscach, że jakby się podchodziło do wody na głębokości, nie wiem, 1,5–2 metrów, to można bardzo łatwo rozciąć nogi. To prawda. Myślę, że jesteśmy chyba wszyscy zaszokowani, a z drugiej strony Dlaczego? pozytywnie, tak, zbudowani. Tak. Były kobiety, Były. Wojtku. Ile kobiet było? Bo oprócz Dominiki były 2, 3. 2 były z Płytwala, Ania z Sławia. No około 5–6 kobiet było na prawie 40 osób. Dzielne dziewczyny, prawda? Co myślisz? Także następnym razem bierzemy gaz. Mowy nie ma. Jeśli chodzi o mnie, to słuchajcie, ja z lądu wspaniale będę zarządzać tematem. Myślę, że przygotuję dla dziewczyn następnym razem jakieś niespodzianki, żeby nie wychodziły takie zmarznięte. Może jakiś piękny ręcznik, kocyk. Jak powiemy, jakie było dobre jedzenie, to wszyscy przyjadą na to. Aha. No, jedzenie było znakomite. Dziękujemy fantastycznej restauracji Reja Number One w Wągrowcu za przepyszne jedzenie.
Dziękujemy też Łukaszowi Szymańskiemu, naszemu koordynatorowi w Łukasz będzie też w tym Wągrowcu. filmie. Będzie w filmie? Tak. No to tym bardziej. Łukasz nie tylko się od początku nami fajnie zajmował, ale rzeczywiście dzisiaj mocno nas wspomagał. Łukaszu, I załatwił Pani bardzo nocleg. dziękujemy. Tak, trochę było zimno, ale za to razem. Tak jest. Dzięki bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękuję, do następnego. No. Ja wiem, przynajmniej 25 lat. Dokładnie. Taka była umowa.